Jakieś parę dni temu udało mi się ostatecznie skończyć cały The Art of Gothic, czyli niemiecki artbook dotyczący wszystkich 3 gotików. Świetna, pouczająca lektura, pełna dodatkowych ciekawostek. Spróbowałem wyłowić te najciekawsze i zarazem ostatnie, jakie oferuje ten album. Ten film zamknie więc tą miniserię, która, mam nadzieję, coś wniosła do świata ciekawostek. Nie przedłużając, serdecznie zapraszam. Pamiętacie, jak opowiadałem wam, że autorzy chcieli zaimplementować jazdę konną w Gothic 3? Wiedzcie, że to jeszcze nic, bo w planach miała być też jazda na takich oto stworzeniach, według nich samych o kształcie głowy stworzonym w oparciu o wieloryba. Oczywiście brak czasu i środków skutecznie uniemożliwił im realizację tego pomysłu. Pałac Zubena na pustyni w Warancie powstał w oparciu o egipskie świątynie i pałace zilustrowane przez XIX-wiecznego szkockiego malarza Davida Robertsa, którego pracę właśnie widzicie. Model pełzacza to nic innego jak skrzyżowanie ze sobą 3 zwierząt – wielbłąda, pająka i modliszki. Bazą do znacznej ilości tekstur w 3 gotiku były zdjęcia, jakie dyrektor artystyczny Piranha Bytes zrobił podczas wakacji w Barcelonie. Według autora przywiózł ich ze sobą całą masę, wyraźnie zafascynowany bogactwem różnych styli. Podobno trafiły potem do Photoshopa, skąd wyciągnięto z nich wszystko, co mogło się nadać. Podczas prac nad tytułem australijskie studio Oxmox, tworzące oficjalnie licencjonowane rzeźby dla takich marek jak Marvel, Disney, Bethesda czy Universal, stworzyło piękną, naturalnych rozmiarów figurę Nordmarczyka, a jej skład to m.in. włókno szklane i żywica. Struktura papieru użyta do stworzenia mapy w grze pochodzi z 200-letniej rodzinnej Biblii, którą posiadał jeden z członków zespołu Piranha Bytes. Siódma ciekawostka to wczesna okładka dla 3 gotika, na której bohater miał wcześniej siedzieć na koniu. Autorzy, podobnie jak przy Gothic 2, zainspirowali się plakatem filmowym, tym razem z Ostatniego Samuraja. Dodatkowo zobaczcie na te również wczesne wersje okładek, jakie zaprojektowano. Gdyby komuś z was udało się kiedykolwiek trafić gdzieś na ten album, to zachęcam do rozważenia opcji kupna, o ile takowa będzie, bo zawiera w sobie ogrom zdjęć, informacji, grafik i wyjaśnień. W dobie internetu język niemiecki, którym jest on pisany, nie jest żadną przeszkodą, a te 3 filmy, które na jego podstawie stworzyłem, na pewno nie wyczerpują tematu dla bardziej dociekliwych. Tych z was, którzy nie widzieli jeszcze poprzednich 2 części, zapraszam do ich obejrzenia. A pozostałym dziękuję serdecznie za uwagę, trzymajcie się i do usłyszenia.